Dzień dobry kochani, z tej strony Farmer6812. Zapraszam na moją serię Mój Hofbergman. Jest to mapka Hofbergman w wersji ciągle 1.1. Słuchajcie, nie porzuciłem Hofbergman, więc Hofbergman nadal będziemy tutaj rozwijali. Co my dzisiaj mamy do zrobienia? Więc z tego co pamiętam, to mamy do sprzedaży. Do sprzedaży mamy chyba wino. Chociaż nie, wino mamy co? W marcu dopiero sprzedawać. A jaki my tu mamy miesiąc obecnie? No chyba nie, styczeń? Obecnie styczeń, ok. Tak, obecnie mamy styczeń. Dobra, bo się troszkę pogubiłem. Dobra, wino w marcu, a w takim razie sok kiedy? Sok winogronowy luty. A jakie są ceny obecnie tego wina i soku? Bo odnoszę wrażenie, że to już chyba mógłbym sprzedać mimo wszystko. Sok z winogron. Aha, to jeszcze mógłbym poczekać. Sok z winogron, dobra. To jeśli tak i czekamy z tym sokiem, to wydaje mi się za to, że moglibyśmy tutaj zadziałać z rzeźnikiem. I na tą chwilę jakieś jajka tam są? Nie, nie mamy. Żeśmy tutaj te skrzynki poukładali, które były do poukładania. A my byśmy chcieli... Dobra, ale stąd byśmy chcieli wyjąć 10 kur do rzeźnika. Kur czy kaczek? O, zobaczmy, bo kur mamy tutaj 4 13-miesięczne, a tu mamy... No dobra, to bierzemy te 13-miesięczne kaczki. I to będzie tak, 3 sztuki przenieść do przyczepy. Kury bierzemy wszystkie. Przenieść do przyczepy. A ta jedna to się już nie przeniesie, tak? No dobra, to tyle co mamy, to tyle co mamy. Czyli mamy 6 sztuk. I zasuwamy do rzeźnika. Bo zobaczcie, ja tutaj sobie z tego co zapisałem, no trochę dużo mamy tych zwierząt. Teraz będziemy mieli 15 jeszcze zapasu i to 15 uważam, że spokojnie możemy zostawić. A teraz zasuwamy. I jeszcze byśmy chcieli gęsi. Zaraz zobaczmy jeszcze gęsi. Czy gęsi też będziemy wywozić do rzeźnika? Jak to jest zorganizowane? No, gęsi mamy 28 z 30. To też będziemy chcieli wywieźć troszeczkę, żeby trochę miejsca się zrobiło na młody narybek. No a przy okazji, no na tym mięsku mam nadzieję, że jakieś tam nieduże, ale zawsze pieniążki zarobimy. Okej. No to w takim razie myk. Dobra. Rozładuj. Tak. Tak. Rozładuj. Tak. Tak. Dobra. To jedziemy w takim razie po gęsi. W zasadzie to tak sobie zróbmy kierownicę na prosto, a pojedźmy trochę na guzikach na klawiaturze. Tim tirim, tim tim tirim, tim 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 tirim, tim tim. Styczeń jest, ale taki słoneczny. Tak, taki to styczeń jak nie styczeń. Zobaczcie, jaka piękna pogoda, po prostu słoneczko świeci, nie widać tutaj ani grama śniegu, nie wiem gdzie ten mój Hofbergman jest położony.
Ale wygląda, jakby był w Afryce. Ile ja tych gęsi mogę wziąć? 4-miesięczne mam te gęsi. Mam dużo młodych gęsi, ale dobra, weźmy te 4-miesięczne. Tak. I... I te 4-miesięczne to chyba są za młode. 3, 4. Dobra, resztę zostawmy i niech się uprzejmie będą rozmnażać, tak? Bo jeszcze raz zerknijmy, jak to wygląda. 24. 24 gęsi. 24 gęsi. No i się zgadza. 24. 10 4-miesięcznych i 10 3-miesięcznych. No dobra. To dużych gęsi nie mamy za bardzo, prawdę powiedziawszy. Dużych gęsi nie mamy. No ale to co mamy przerobimy jeszcze, no może bym zakręcił. Przerobimy jeszcze na mięsko. Tu mamy jeszcze ten kubkę obornika do wywiezienia. I być może jak się jeszcze uda, to sprzedamy, bo zdaje się jeszcze ten luty chyba też będzie miał nie najgorszą cenę. Takie przynajmniej żywie, nadzieję. A tu mamy żywie gęsi jeszcze, że tak sobie zażartuję. Żywie, już żywie nie będą długo, gdyż ponieważ hop, 4 sztuki, do widzenia. I one już tam wiszą, ja nawet tam nie będę wchodził, bo ten rzeźnik to mnie napawa takim trochę, no cóż mogę powiedzieć, no takim trochę mnie napawa. Drop, aktywuj. To są gęsi, też aktywuj. No, coś z opisami mam, nie halo, trudno. I to by było na tyle, bo z tego co pamiętam, ani króliki, ani żadne inne tutaj stworzenia no nie są w takich ilościach, że chciałbym już je wyekspediować do rzeźnika. Raczej bym chciał na serkach i na mleku bardziej zarobić. Więc tu zostawimy. Króliki mają na tyle jedzonka, że myślę też, że moglibyśmy zmienić tą uprawę tutaj. I ktoś kiedyś gdzieś tam mówił, że na tych uprawach fajnie wychodzi się uprawiając papryczki chili. Więc spróbujmy te chili wyprodukować. Zobaczymy, co z tego będzie. Jak one tu w ogóle wyglądają. Aha, tak wyglądają. Dobra, tą kapustkę to jeszcze przerzucimy. Tak, tutaj do magazynku, bo tych magazynku mamy zmagazynowane już dla królików trochę. W zupełności wystarczy, myślę. Dobra, co dalej, młoda gwardio? Dalej. Może byśmy jednak wybrali się i coś zakupili. Aha, tutaj jeszcze jest Gdzie ja tutaj wskoczyłem? Takie coś, to nie. Autkiem, czy my chcemy wyjechać? Na razie nie. Tak, tym byśmy chcieli podjechać, bo coś mi się kojarzy właśnie. Tylko zerknijmy, czy mnie się dobrze kojarzy, że ja tutaj ser widziałem. Ser żółty troszeczkę mamy i moglibyśmy go chyba jeszcze sprzedać, czy nie? Jak to wygląda ser? No właśnie, teraz mamy bardzo dobrą cenę, więc serki jeszcze dzisiaj puścimy. Zobaczmy, czy one tam się wyprodukowały, bo takie
Odnoszę wrażenie, że tam będzie parę krążków i w sam raz na ten rowerek się to będzie znakomicie nadawać. Jaki on jest piękny, ten rowerek. No to jest miód malina, słuchajcie. On przemieszcza się z taką prędkością, że to coś pięknego. No i te serki, aha, no to za dużo ich nie mamy, no ale weźmy. Weźmy te serki, zobaczmy jak wygląda. One ciężkie są, zobaczcie, 70 kg. No taki wózeczek zapakowany. Co tutaj pracuje, że tak tutaj... A, ten jeszcze produkuje serki. A, to Gites, to będę miał więcej serków za chwilkę. To może ja te serki na razie zapakuję i poczekam, aż się ta produkcja tutaj skończy. O, czy jak go włożę tu, to on tu będzie sobie leżał? Tak ładnie. O, może tak, ja go nawet tutaj mógłbym tym pasem zapiąć na wszelki wypadek. Hop, i kozi. Kozi to wygląda szatańsko. Że tak pozwolę sobie. O, pyk, zobaczcie. A, tak. Dobra. 3 serki na razie tutaj poczekają. A ja bym chciał nie tego. Gdzie jest mój kolejny ciągnik? Tutaj stoimy. Aha. Z John Deere'kiem. Ale byśmy chcieli ruszyć na przykład, o właśnie, może tym. Przyczepa nie jest załadowana. My tutaj też nic nie mamy. Dobra, bo dlaczego? Ano dlatego, że plan jest taki, że teraz chcemy kupić jednak bawołki, co by więcej tego mleka produkować bawolego, bo ta bawola mozzarella to daje radę i wydaje mi się, że czas najwyższy może zagrać troszkę bardziej, nie aż tak agresywnie jak gram na drugiej serii, na mapie toskańskiej, pod, że tak powiem, nazwą Etruria lokalną, ale też może troszeczkę trzeba zagrać bardziej odważnie finansowo, bo tutaj tego TMR-a na razie mamy, a w tym sezonie trzeba będzie zrobić właśnie nową kiszonkę. Przynajmniej jeden pokos przeznaczyć na kiszonkę i że tak powiem resztę chyba na siano. No, to by nie było złe. A, tu mi jeszcze ciągnik stoi. No widzicie, mili panowie, mili państwo. Nie wiem dlaczego ciągle, jak tylko się przesiadam do środka, to widzę tyłek. Dobra, tylko czy ja dobrze pamiętam, gdzie jest... tutaj na pewno nie. Poczekajcie, zerknę na mapę, gdzie jest ten hodowca zwierząt, bo coś już dawno nie grałem i taki mam teraz problem tejże natury. Tu mamy tartak, tu mamy skup, a tu mamy Katie, która jest hodowcą, czyli Katie jest na następnym w lewo zjeździe. Muszę sobie zapamiętać, że Katie jest zaraz za tym, za sklepem rolniczym. A de facto tutaj jest zaraz przy sklepie spożywczym. Tak naprawdę. Tylko niech oni mi nie wyprzedzają na skrzyżowania. Kto to słyszał na skrzyżowaniu wyprzedzać? To jest, uważam, normalnie karygodne. Katie, czy ty masz jakieś fajne woły do kupienia? Najlepiej bawoły. W sumie ciekawe, czy woły ktoś jeszcze hoduje, prawdę powiedziawszy, to nie wiem. Czy są gdzieś jeszcze hodowane? No być może jeszcze są. Aha, i nie wlezę. Jak to jest z tą erką? O, teraz.
Dobra, za dużo ponaciskałem i teraz byśmy kupili wół domowy, tylko jaki? No może taki 6-miesięczny. Czy taki prawdziwy? Tylko one drogie są, kurka, na wacie. To byśmy wzięli może 2 dorosłe. Nie 5. A ile mogę maksymalnie? 5 wziąć. To weźmy 2 dorosłe. I ile się da tych maluchów? Ok. I to w tym momencie mamy kupić. Kupiliśmy tylko 5 sztuk, a ja bym chciał kupić ich około 30. To trochę się tutaj nakursuje, muszę przyznać. Trochę się nakursujemy. Słuchajcie, no to może ja zrobię małe cięcie i spotkamy się, jak już zrobię parę tych kursów, bo chyba, no chociaż ze 3 kursy bym zrobił, to kupię połowę tego. Ok, kochani, no to 15 sztuk dokupiłem. Co prawda miałem w planach kupić 30, ale dokupiłem 15. I jeszcze bym poszedł, słuchajcie, jeszcze raz bym tamten jednak pojechał, wybaczcie. Ale pojedziemy jeszcze zakupić kozy. Kóz też chcemy więcej, bo te kozy w ostateczności przerobimy też na mięsko. Ale ich mleczko też produkuje bardzo fajnie. Z tego mleczka ładnie sobie wyprodukujemy serek. Więc kózki jak najbardziej. Pozwólcie, że jeszcze wykonam ten jeden kurs z wami. A następny kurs, znaczy kus ile ja bym chciał kupić? Ja bym chciał kupić kus, tak żeby było ich też sporo. Chciałbym kupić około 20. Nie pamiętam ile mieści ta przyczepa, więc podejrzewam, że zrobimy jeden kurs, a drugie kolejne zakupy to zrobimy już przez menu, żeby ciągle na tej serii nie jeździć. Aczkolwiek tutaj też się bardzo przyjemnie jeździ. I powiedziałbym, że dużo łatwiej niż w Toskanii. Ja teraz często będę, ponieważ będę prowadził te dwie serie równolegle tak naprawdę, bo i ta mapka mi się podoba, każda ma swój klimat. Tamta być może jest taka dla mnie bardziej egzotyczna, bardziej nostalgiczna, gdyż przypomina mi moją ostatnią wycieczkę, moją ostatnią podróż. Ostatnie wakacje we Włoszech, jakie miałem, czyli tegoroczne. Co prawda te wakacje jeszcze dla większości z Was jeszcze trwają, ale ja najczęściej wyjeżdżam na przełomie, na początku czerwca na wakacje, więc owce i kozy. Więc dla mnie te wakacje już de facto się zakończyły. Więc teraz tak, co z tymi kozami? Ile tych kóz tu wejdzie? Aż 12 sztuk wejdzie, tak? Aż 12 sztuk i to jest fajna wiadomość. Bo ja chciałem kupić 20, a 12 wejdzie. To weźmy sobie może tych 3-miesięcznych, powiedzmy, może połowę. Weźmy połowę 3-miesięcznych. Ok, i połowę dorosłych kóz, żeby już nam to mleko produkowały. I mamy 12 kóz i to już mnie cieszy. I my z tym tutaj 12. No troszkę pieniążków na te zwierzęta wydałem, ale liczę, że w tym następnym sezonie sprzedażowym, czyli w tym, co za chwilkę będzie po tych żniwach, no zwrócą mi się te zwierzaki, bo albo mi się zwrócą w mięsie, chociaż myślę, że te młode to chyba jeszcze nie, ale na pewno mi się to zwróci w serach, bo pamiętacie, ta sprzedaż tych serów no naprawdę jest bardzo opłacalna, byleby tylko ta moja fabryczka nieduża dała radę te sery produkować, nie? Dobra, teraz tak, co ja chciałem jeszcze zrobić? Chciałem na pewno
za te pieniążki, które jeszcze posiadam, dokupić jakieś pole i chciałem te pola w ogóle, chyba wszystkie trzeba je przygotować jakoś i to byśmy zrobili o tym tutaj dużym ciągnikiem, który stoi. Z jakiegoś tytułu on tutaj stanął i ja już nie pamiętam z jakiego. Ja mam taką pamięć złotej rybki, kurczę, niestety, i muszę sobie następnym razem chyba to wpisać w kajet. No dobra, w każdym bądź razie mamy dwa pola zasiane. Powiedziałbym, że chyba o zimę należałoby to traktować, skoro mamy styczeń, a one już są zasiane. Na szczęście styczeń jakiś taki ciepły, bo tutaj... A, nie zmieszczę się? Zmieszczę. Bo tutaj mamy raptem 7 minus 5. To taki, no, spoko styczeń, bym powiedział. Teraz trafić ten trigger. W którym miejscu on mi tu O, już mnie złapał. Dobrze. Złapał czy nie złapał? Nie, przyczepy chyba nie złapał. No właśnie. Czy to nie mogło być wszystko na escape'ie? Teraz pytanie, gdzie on mnie tutaj będzie tą przyczepkę łapał? Pam, pam, pam. A, ja jestem ciapa. Przecież ja miałem do Kus pojechać, a ja z tego rozpędu zajechałem z powrotem do krów. W sumie krowy i kozy mogłyby się razem paść, nie? Ale w oborze chyba nie są łączone. Na pastwisku chyba tak, chyba dałyby radę. W oborze to jakoś się tego nie praktykuje. Dlaczego? Nie wiem. I być może ma to jakieś uzasadnienie, nie? Tak, tu nam świnki też rosną, no, ale tylko na mięsko, bo z tych świnek no nic innego jak to mięsko chyba nie wyjdzie. Tu mi się chlewik złapał. Cudownie, ale ja bym chciał złapać... Nie chlewik. No co z tym chlewikiem? Ja bym chciał złapać kuski. O! Gdzie te kuski się złapały? Jak ja tutaj daleko musiałem stać? Zerknijmy z ciekawości. Aha. No musiałem bardziej tutaj pod tą bramkę podjechać. Dobra. To jeszcze raz. Kozy powinny być i przeniesiemy je wszystkie do hodowli. Stryk. I te tutaj 6 też do hodowli. Stryk. Mamy... Dla kustu mamy 12. Dobra. W sumie 12 kóz kupiłem, chciałem kupić 20, więc uważam, że może to 12 jest ok. Przejedźmy w takim razie z powrotem, ustawić tą przyczepę na jej tradycyjnym miejscu. I byśmy się zastanowili wspólnie, które tutaj pole wybrać. Jest tylko jeden drobny problem. Do mnie przychodzą ciągle jakieś powiadomienia, ja bardzo za nie przepraszam, ale telefon mam daleko odłożony i nie mogę do niego sięgnąć, żeby te powiadomienia wyłączyć w tej chwili. Zaraz spróbujemy chyba cięcie i ja tutaj zrobię porządek z tym telefonem. Sekundeczkę. Dobra, to myślę, że możemy odłączyć. To wyłączyć i dajcie mi minutkę. No okejka. Dobra. To mamy co mamy. Teraz pytanie za 5 punktów. Co ja bym chciał kupić, tak? Które pole? Zerknijmy tylko jeszcze, jak wygląda tutaj sprawa z tymi moimi polami. Ta 26, coś trzeba z nią zrobić, widzę. Zobaczmy. pH ma jakie takie. Azot
No, ewidentnie widać, że z tym azotem jest coś nie halo. Zresztą tutaj też gdzieniegdzie nie dorzuciłem. Plon, nieważne na tą chwilę. No ja mam w tej chwili te 3 pola tak naprawdę, nic więcej. I myślę, że moglibyśmy się jeszcze rozejrzeć za dodatkowym polem. I tutaj, przepraszam, ale musiałem rzucić okiem w notatki. I powiem otwarcie, że zastanawiałem się nad polem numer 10. Co na tym polu jest? Byśmy mieli wtedy pole numer 1, 2, 4, 10 i 26. Pole numer 10 to jest 86 tysięcy. Taka kwota, że jeszcze chyba dam radę. Pole jest pełne niczego. Czy tutaj rosną słoneczniki? Co? Te słoneczniki to by nie było fajne, żeby tutaj rosły. Jak to jest? No chyba rosną słoneczniki. Tylko teraz pytanie, kiedy one są siane, te słoneczniki? I czy to jest... A nie. To może były słoneczniki, no bo w styczniu, słuchajcie, słoneczniki siejemy marzec, kwiecień, a zbieramy do listopada, więc to powinno być pole po słonecznikach w takim układzie, tak mi się wydaje. Skorygujcie mnie, jeśli się mylę, ale tutaj obecnie nie ma żadnych słoneczników. Wymaga wapnowania. No i tutaj jak kupimy to pole, to będziemy mieli dużo roboty. Jest to pole, które ma 1 hektar dokładnie. Koło tej biogazowni i gdzieś tutaj chyba jest to moje drugie pole. Czekajcie, odpalę mapkę. Tu jest to moje drugie pole. O właśnie. Tu jest to moje drugie pole, 26 i to drugie pole. No poza tym, że jest azot doskonale, pH w porządku. Aha, azot doskonale, bo tutaj chyba tą coś rozrzucałem. No właśnie. A tutaj trzeba będzie się z tym polem zająć. Ale ja bym to pole kupił. Ono mi się podoba. Leży obok moich pól, relatywnie jest niedaleko, ładna okolica. Weźmy to pole. Ryzyk, fizyk, kalkulator. No zawsze można sprzedać, nie? Więc kupmy to pole, tak. I się za nie weźmy. Czyli pierwsze primo przebadajmy. Przebadajmy. Zapłać za badanie gleby. Tak. No i mamy co mamy. Mamy 57 w tej chwili. O, potencjał planowania 114%. To fajne pole kupiłem. Nawet nie zwróciłem wcześniej uwagi, słuchajcie. pH też nie ma tragicznie. Azot już gorzej. No jak to się dzieje, że mimo tego, że ja tutaj wyłączyłem ten, to mi te SMS-y przychodzą. Poczekajcie. Dobra, jeszcze raz przepraszam. Bierzemy się w takim razie za robotę. Po pierwsze pytanie, czy tutaj potrzebujemy? No potrzebujemy wapnowania. Więc skakujemy do tego ciągnika. Przy okazji go podwieziemy na gospodarstwo. I byśmy poszukali rozrzutnika wapna. Naprawdę tak dawno nie grałem w Hoffa, że się zastanawiam, gdzie ja go zostawiłem. Tutaj chyba go nie ma. Więc musi być... Bo ja mam gdzieś rozrzutnik, prawda? Ojejku. Ta pamięć złotej rybki. Dobra.
No i za to musicie mnie pokochać po prostu, że ja mam sklerozę zwyczajnie i prawdziwą już sklerozę. No to sprawdźmy, co ja mam, bo może ja nie mam rozrzutnika do wapna tutaj na tej serii. Bym się zdziwił, bo wydawało mi się właśnie, że mam. O właśnie, mam tego Amazona, tylko gdzie on się znajduje, ten Amazon? Jezus Maria, gdzie ja go postawiłem? On tutaj jest? A w garażu może być. No tak, może być w garażu, proszę Państwa. No wycofaj, wycofaj, wycofaj. Ale to byśmy tym ciągnikiem wtedy też nie jeździli jednak. Byśmy go może tutaj zostawili obok tej przyczepy. Bo tutaj do rozrzutnika, jakkolwiek by na to nie spojrzeć, wygodniejszy będzie inny sprzęt. O właśnie, tutaj stoi. I teraz pytanie, czy my tu mamy wapno. Paleta nasion. Nawóz stały, nasiona, Big Bag nasiona. Jest wapno. To jedno wapno byśmy wyrzucili na pewno. I byśmy sobie podskoczyli do nie do serka, nie do tu. Dużo mamy tych sprzętów. No tak. Byśmy wzięli sobie tego tutaj jednak i byśmy go wzięli z turem, bo to wapnowanie z turem będzie fajne. Bo weźmiemy sobie tego Big Baga naprzód i będziemy mogli go zawsze podłączyć. Tylko pytanie, gdzie ja zostawił... Aha, tam jest blokada. O pytanie, gdzie ja zostawił sprzęt od Big Bagów. A on sobie tutaj stoi. Jak ja tutaj mam to teraz zrobić? O, spróbujmy tak to zrobić, że my tutaj po prostu zaparkujemy. Dobra. I skoro my tutaj już przodem jesteśmy, to jedźmy najpierw przód podłączyć. No myślę, że to będzie pasowało do... Aha, tylko ja tu się nie mogę zmieścić jeszcze. Ha, 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 ha. Takie coś. Faktycznie się nie zmieszczę. A tu mam jeszcze miejsce, to może jeszcze wjedziemy troszeczkę dalej. Nawet możemy zrobić taką operację. O, tam już jest bardzo daleko odjechałem. Tak, to mamy sprzęt do Big Bagów. Teraz wycofajmy się, bo ten traktor nie jest aż tak zwrotny jak ładowarka, nie? Swoją drogą ładowarka się przydaje na tym gospodarstwie. To tutaj był, że tak powiem, nie tyle mój zakup, co ten startowa maszyna, no po prostu bardzo potrzebna. Pytanie, dlaczego ja tutaj tego nie jestem w stanie załączyć? No właśnie. Się zaczynam chyba nie mieścić. Dobra, co ja tu mam? Nic nie mam. Gdzie tutaj jest ten słupek, który mi przeszkadza w życiu? Tutaj z prawej.
Dobra, wyjedziemy. I teraz tak, tutaj mam możliwość zakupu materiałów chyba sypkich. O właśnie, i to jest ten tutaj obok, ten biały silos. Spróbujmy kupić tutaj to wapno. Nie wiem, ile ja mam jeszcze tego wapna, prawdę powiedziawszy. Ale spróbujmy tutaj podjechać. Nie wiem, gdzie tutaj jest ten trigger. O, jest wapno. Ale silos jest pusty. A dlaczego? Nie mogę kupić? Mogę chyba kupić, tylko muszę to inaczej zrobić, tak? Muszę tutaj pewnie gdzieś podejść. O właśnie, w ten sposób. Wapno. No, aż tyle to bym nie chciał. Tyle też nie. Weźmy sobie no niech będzie 10 000 litrów, 2400 chyba. Chociaż to nie chyba za dużo. Weźmy piątkę. Tak. Tak. Mamy piątkę wapna. Rozpocznij. Hej, 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 hej. No właśnie. Odłącz. Weźmy najpierw tego Big Baga, załadujmy. Muszę tu mieć odważnik do tego wapna. W zasadzie tych Big Bagów nie muszę wcale wozić, bo mogę sobie tutaj na miejscu kupować. No. No i jak to będzie? Podepnę, nie podepnę. O co tutaj chodzi? Aha. O takie coś. Dobra. W ten sposób to trzeba jechać. I teraz, panie i panowie, trzeba dopiero dopiąć tamtą. I w tym momencie my tutaj będziemy mieli o no, o no. Paskudztwo odebrało nam worek. Dobra, a możemy tym cofnąć trochę? To może tak nieładnie wygląda, ale niech to tak będzie. To może następnym razem nam chociaż worka nie odbierze. Oj Boże drogi, panie farmer, co pan działasz? Szukaj pan tego. Karma dla świń, jakieś już... O, mamy duże wapno nawet, Big Bag. Ale weźmy ten mały. Gdzie ten wapno jest? O, weźmy ten mały. No w zasadzie możemy ten duży... Nie, ten mały weźmy. Ten duży, mam nadzieję, że będę o nim pamiętał i podjadę pod niego. Hop, powinno być ok. Powinniśmy załapać. Tak, tak byśmy poprosili trochę do góry. Oj, to przesadziłem. Dobra. Elegancko i teraz jesteśmy w stanie podróżować tym traktorem. Okej. Gdzie jest to nasze pole?
Tutaj ten kamień to już widzę nie tylko mi spędza sens powiek. Jeśli oglądacie innych youtuberów, którzy tutaj grają, to być może o tym kamieniu już wspominali, tak jak ja w poprzednich odcinkach. Bo ten kamień tutaj daje radę. Po czym tu ja tutaj jadę? Czy to nie jest przypadkiem... Właśnie moje pole numer 10, które trzeba zrobić, tak? No i tu mamy pole 57, ale to pole 57 to już było, zdaje się, robione pod kątem wapna. Czy nie? Gdzie to pole jest? Tam aż tam. Czy ono z wapnem jest za pan brat? No generalnie pH pokazuje dobrze albo w porządku. W porządku, no można by. Nie wiem, czy ja powinienem, ale chyba włączę lewy Alt B, włączę czujnik upraw na wszelki wypadek. No i będziemy wapnować, myślę, tylko ustawimy sobie ścieżki. O tak. Ok, i gdzie te ścieżki są? Ojejku, 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 ojejku. Co tutaj się dzieje? No, dawka auto pokazuje mi tutaj. No dobra, no zobaczmy w takim razie, co tutaj się wydarzy. Zróbmy to tak. No i jedźmy. O, to wapno szybko ucieka. No, chciałbym tutaj dorzucić, więc może zacznę z tego. Aha, jeszcze tam chciałbym dorzucić. O, dobra, wystarczy. Nie wiem, ale to wapno się tak zachowuje na tym polu, słuchajcie, jakby... No nie było rzucane tam, gdzie trzeba, tylko jest rzucane po prostu wszędzie. No i już mamy po wapnie. Na 10. To nie to. No, a tutaj ciekawe. Jakbyśmy tak odwiedzili. No dobra, musimy wrócić jeszcze po wapno w takim razie. Czyli niech ja się nauczę. To jest moja łąka. I obok łąki mam pole. Ok. Trochę pougniatamy tą trawę, to może lepsza urośnie. Ciągnikiem. Tak, to mamy 3-miesięczne bydełko do rzeźni przygotowujące się, tylko jeszcze cielęcinka jest troszkę młodawa.
Najpierw jednak może byśmy tego Big Baga tutaj wyjęli. Te Big Bagi są tutaj bardzo dobre jak obciążniki. No i przeklikałem. Co tu jeszcze zostało? Big Bag. Już chyba wapna nie ma. Nasiona, herbicyd, karma, nawóz, pszenica. Big Bag z pszenicą. Nasiona, nawóz stały. No to takie, trzeba będzie to jakoś skomasować, bo tych Big Bagów jest dużo. Znaczy Big Bagów, skrzynek jest dużo. A one tak nie do końca są po coś. Oho, może tak trochę lepiej trzeba podejść do tego Big Baga. Dobra. No i spróbujmy tu. Wapno. Rozpocznij. No i trzeba by może tego wapna jeszcze trochę dokupić. Jednak. Wapno. Weźmy jeszcze 5000 litrów. Bo może 2000. Kup, tak. No okej, to mamy już 5200. Dobra, powapnujemy. I tak pomyślałem sobie, że no dobra, czy po wapnowaniu od razu może rozrzucać obornik? Co myślicie na ten temat? Bo teraz tak, co my byśmy tutaj chcieli jeszcze dokończyć, jeśli chodzi o to wapnowanie? To byśmy chcieli tutaj dorzucić. Może ustawmy się z takiego widoku. Okej. Ten czujnik, widzę, upraw to mi tutaj zupełnie nie jest potrzebny w tym momencie. Szerokość robocza może bym trochę tylko zmniejszył. Lewy Ctrl Z. Coś ten lewy Ctrl to tak mi nie bardzo działa. No słuchajcie, nie wydaje mi się, żebym coś zwiększał, zmniejszał. Jak to jest? Lewy Ctrl Z. No tak robię. No przecież zamknij pokrywę, otwórz pokrywę. To tak się właśnie otwórz, zamknij. No dobra, nie wiem dlaczego mi to tutaj nie łapie. Więc spróbujemy tak, jak się da to zrobić. A, jednak załapało, tylko ja tego nie zauważyłem. Ciekaw jestem w takim układzie. Jaką ja tu wartość mam zrobioną? Sobie poklikałem i coś porobiłem. I teraz nie wiem, jakie to szerokie jest, prawdę powiedziawszy. Dobra, ale pojedziemy sobie wzdłuż.
O właśnie, to te wapno trochę może będzie mniej schodzić. A trochę ładniej to zawapnujemy. Ok. Teraz tu i ten tutaj trójkącik powinien się do końca ładnie zdziałać. No prawie się udało. Dobra, a spróbujmy to Ctrl Z jeszcze. Raz. Dobra, teraz mam szeroko. Ok. Tak. Dobra, tu już wapna nie potrzebujemy. Gdzie tutaj jeszcze to wapno miałoby być w użytku? To zastanawiałem się jeszcze o tamtym nad tamtym polem, czy ono tutaj nie wymaga zwapnowania, bo jest takie, powiedziałbym, ok, jest tak, powiedziałbym, no jasne, nie jest takie zielone jak to poprzednie. O właśnie. Więc tutaj poprawimy to wapnowanie, jeśli było słabe. Dobra, jedziemy trochę dalej. Myślę, że zakręt w zupełności. I jeszcze tamten fragment. Może dlatego mi tutaj to wapnowanie tak dużo tego wapna zżera, bo to tutaj używam moda, tak? Wydaje mi się, że ja używam moda, który ma tutaj, dajcie mi popatrzeć, bo rozsiewacz nawozu, ten Amazon, on ma tylko w podstawce, nie ma wapna, nie? Brendal jako jedyny ma wapno i może trzeba będzie go zakupić, chociaż nie wiem. Ten znowu nie ma. No i ten, to jest ten zmodowany, którego teraz używam. 42 metry, 42, Brendal 24-30, ale on jest zmodowany i on tutaj już ma wapno i ten kolo też już ma wapno 65, taką samą kasę, a tego używamy w winnicy, dokładnie tą wersję, a tą na drugiej serii używamy. I na tej drugiej serii zobaczymy, jak to się będzie zachowywać. Więc tutaj nie ma za dużo wyboru, jeśli chodzi o to wapnowanie. W takich tanich pieniądzach to jest tylko mod, a najtańszy właśnie za 45 uważam, że to jest jak na początek za duże i trochę za dużo też kasy kosztuje, nie? Dobra, ale jeśli mam już to wapnowanie, to czy jeszcze jakieś pola? No te dwa pola niestety, ale one są posiane, więc chyba nie powinienem teraz rzucać wapna. Możemy się tam przemieścić, myślę. O, wysiądę z tego autobusu i skoczymy sobie. Skoczymy sobie. Odwiedź. Pecha w porządku, ale trzeba będzie po tych zbiorach, słuchajcie, to wapnować. Jest pecha w porządku, ale to już wymaga wapnowania. Tutaj też pecha dobrze.
ale nie bardzo dobrze i spodziewany procent tylko 93, a tu aż 97, pH w porządku, 70, no bo tutaj już jest inna gleba, a pokażcie mi tu jeszcze tą górę. O, i tutaj pH już jest na granicy. Tutaj azot jest aż przerobiony. Ale słuchajcie, z tego wniosek, że moglibyśmy tutaj... nie to. Z tym azotem powalczyć i zobaczmy, czy się te plamy zlikwidują, nie? Jak będziemy ten rozrzutnik używali z tym czujnikiem, co myślicie? Bo tutaj już jest trochę przenawożone, nie? Tutaj to ładnie wygląda ta jedynka, a dwójka tak powiedzmy. Dobra, wróćmy do tego naszego traktorka. Odstawmy, gdzie mam wjazd, tu. To musimy pojechać sobie trochę przez nasze pole. O, to taka skarpa jest, widzę. Trochę przez nasze pole, naszą łąkę. Okej. Pojedziemy tego Big Baga rozładować. Nie wiem, co ja mam, czy ja coś mam. Zaraz zobaczymy, jak mi tego Big Baga łyknie. To zobaczymy, czy mi jakieś wapno zostanie. Tak, bo to gdzieś tutaj kradnie Big Bagi. I wygląda na to, że ja mam pustą maszynkę. O właśnie, tak? Dobrze widzę, że ona pusta. No, pusta. Pusta maszynka, dobra. To byśmy sobie tutaj teraz wzięli ten nawóz. Wzięli nawóz, tylko wcześniej byśmy może odstawili to ramię, a wzięli obciążnik. Tak myślę. Bo nawóz będzie w paletach. To ramię bym tutaj na razie zostawił. Dobra, więc tu zostawmy tu. A ramię myślę na razie tu postawimy. Dobra, weźmy za to obciążnik. Oj, się rozpędziłem. Obciążnik znacznych rozmiarów. Paleta nasion nie. Herbicyd, herbicyd, herbicyd. Wapno, nawóz. To byśmy wzięli i jest jeszcze nawóz? Tak, tu jest jeszcze jeden nawóz, 1020, taki Big Bag. I już chyba więcej. A nie, jest jeszcze 2 po 1000. Może najpierw załadujmy to, co tutaj jest. Hop. I załadujmy to.
Ok, i w takim układzie jeszcze byśmy sobie doładowali nasiona, nawóz stały, jeszcze jeden. No dobra, niech będzie. Przejedźmy się na te pola. Pytanie, czy ja tym ciągnikiem wygniatam. Wydaje mi się, że nie, bo wydaje mi się, że ja tutaj zamontowałem wąskie opony. Więc zaraz to zobaczymy. Tutaj sobie podjedziemy. O właśnie. I tutaj mamy troszeczkę rzeczy do zrobienia. Czy ja mam tutaj automat włączony? Wyłącz czujnik upraw. Dobra, czyli mam w takim układzie włączony czujnik upraw. No i zobaczmy, czy on mi tutaj tak ładnie posprząta przede wszystkim te tutaj boki, nie? Czy on mi tutaj podorzuca tam, gdzie trzeba? No słuchajcie, nie widzę na minimapce, żeby mi tutaj coś podorzucał. Ojej, ojej. A dlaczego tak? W końcu przecież mam ten, tak? Włączoną czujnik. I on mi nie dorzuca, nie robi mi tutaj tego elegancko. No to wygląda na to po prostu, że ten rozrzutnik niespecjalnie chyba współpracuje, ten mod, odnoszę takie wrażenie. A zróbmy eksperyment, pożyczmy sobie drugi taki rozrzutnik i zobaczmy, jak to się zachowa. No cóż, mam 127 000, stać mnie na eksperymenta. Chodźmy do sklepu, weźmy rozsiewacz, ten firmowy Amazon, wypożyczmy, no 1200, trudno, ale wypożyczmy, tak. Zaraz go sobie tutaj podrzucimy ze sklepu. On jest w sklepie, czyli tu. Zresetuj. Tak. Czyli mamy go tu. Ten tutaj wypakował wszystko. Tego byśmy odstawili. No i zobaczmy, jak oryginał się zachowa, nie z moda. Czy on tutaj z tym Precision Farming lepiej zadziała? Ops, nie to. A, prawdopodobnie ja nie miałem przełączonego, kurczę, wtedy, dlatego nie widziałem tych ścieżek. Wybaczcie moją lamę. Tak, bo tutaj coś jest u czujniku upraw. Zmień wartość referencyjną azotu. Wyłącz. Dobra, to może go odstawmy jednak. I zapniemy ten drugi. Zobaczymy, jakie będą ewentualnie różnice. Czy
to 1000 dołków to będzie dobrze wydane, czy to będzie 1000 dołków w plecy, że tak powiem. Co my tu możemy? Active Setting Mode. Co to jest? Prawy Shift L. Dobra, w każdym bądź razie może najpierw załadujmy ten nawóz. Dobra. Włącz czujnik upraw Y. No dobra. No zobaczmy, jak to się zachowa w takim razie. No być może moglibyśmy ogródek zazotować. Nie wiem. Wróćmy na to pole tutaj. No i wygenerujmy ścieżki. Włącz rozrzutnik nawozu. No dobra, próbujmy w takim razie. Czy ten to zrobi lepiej? Zobaczcie, ten lepiej chyba pracuje, bo coś rozrzuca, tylko też nie widać efektu na tej minimapce. Nawóz schodzi, ale minimapka się nie zmienia i teraz nie wiem, czy to błąd minimapki, czy jaki tutaj mamy problem natury technicznej. Bo nawóz schodzi i to nawet całkiem rzeźko. Dobra, wyłączmy. Zobaczmy, co tutaj się wydarzyło. No minimapka pokazuje dalej to, co było. Nic bez zmian jest. Nie wiem, o co kaman. Ach, życie. No dobra, ale my w takim układzie weźmiemy... Tym chwilowo zjedziemy na bok. Nie wiem dlaczego. Wydaje mi się, że czy ten oryginalny, czy ten rozsiewacz powinien tutaj nam elegancko jakby wyrównać braki w tym nawozie. Dobra, który to już John Deere ten. Niech będzie, my go weźmiemy po to, żeby pojechać po rozrzutnik nawozu. Rozrzutnik, Jezu, obornika. I tym rozrzutnikiem obornika popracować na tym nowym polu w takim razie. Zobaczymy, co tu się wydarzy. Czy ja mam tutaj czujniki na tym traktorze? Nie, na tym nie mam. A, widzicie. To może byśmy jednak wzięli tamten.
Jako jedyny on ma w tej chwili czujniki. Zobaczymy, czy to zrobi jakąś różnicę. Jak już tutaj dojechałem. To zostawmy. On ma czujniki i te czujniki ma włączone. No to zobaczmy, jak tu się zachowa wszystko. Dziewięć 9000 litrów obornika to nie jest jakaś kosmiczna ilość, ale może na tą pole, może chociaż połowę tego pola numer 10 się zrobi. Tutaj słuchajcie, by się aż prosiło o to, żebym chyba drogę namalował. Zobaczcie, pyk. No i w zasadzie jestem na polu numer 10, tak? O właśnie. GPS. Ok, i jak te linie tu wyglądają? No tak jak wyglądają. Dobra, zacznijmy tu. Rozłóż, najpierw otwórz przede wszystkim. No i teraz się zaczyna. Ok, jedźmy teraz kolejny. Super. Może pojedziemy obok tym razem. No ciekawe, czy ta przyczepa starczy na to pole? Chyba nie. Ale już tutaj jakaś wartość się sensowna zrobiła tego obornika. Przynajmniej jest pomarańczowa. A, guziczek się nie nacisnął. Trochę za bardzo z lewej jadę. Okej. Jedźmy teraz po tej dużej długości. Jest lekko pod górkę. Dobra. To teraz, gdzie my teraz jedziemy? Z tego widoku trochę zasłania ten badziew od, nie wiem,
od mapy jakiejś. Nie widać tak do końca, gdzie chcemy jechać. Przynajmniej środek tego pola zrobimy. No dobra, to jedźmy teraz w takim układzie. Aha, tutaj jeszcze troszeczkę wypadałoby dorzucić. Dobra. Weźmy sobie teraz którąś prostą, może tą tu. Spróbujmy po tym pojechać. Teraz tak, tutaj to już jest zrobione. To wypadałoby tu zacząć. Okej. O, na tym chyba kawałku to się ten obornik zaraz zakończy. O, właśnie. To wracamy, zobaczymy, ile nam się uda go z powrotem zatankować. Tu jakaś trawa została na końcówce. A, w zasadzie to ja tu mogę wjechać przecież. Zupełnie bezpiecznie. Okej. No, dawaj, dawaj. Trochę się nasypało, ale wydaje mi się, że ja muszę odpalić maszynerię. Okej, włącz. Tak? Włącz przenośnik. O, aha, silnik. Dobra. I to by było na tyle. Tu już więcej nie ma nic. Obornik. Jest jeszcze trochę obornika.
Właśnie tak. I teraz wyprostujmy. Dobra, zostawmy tą maszynę. Tym trochę podjedziemy do środka. Bardzo mało miejsca na stole. Tutaj wjedziemy do środka. Dobra, myślę, że to będzie wystarczające. Chyba. Zobaczmy. Dobra, czy tu już jest wszystko wyciągnięte? Tak wygląda, że nie. Że tu coś jeszcze zostało, tak? Obornik, już jakieś drobiazgi zostały. Tak naprawdę. Ale jeszcze podjedziemy. Tak, i to już jest koniec. Więcej nie będzie. Obornika. Bo obornika mamy tutaj dokładnie 129, czyli tyle co nic. Przenośnik wyłączymy. Dobra, trzeba z tym przecież odjechać, bo ja nie wypchnę tego przenośnika, jak tutaj traktor stoi. Trzeba wyjechać z tym tutaj sprzętem. Ruszaj się, ruszaj. Dobra, ja tu jeszcze zobaczę, czy coś aby na pewno nie wyleci. No właśnie. Już nic nie wyleci więcej. A dlaczego nie mogę tego cofnąć? Dobra, mogę. Dobra, przenośnik tutaj zostawimy. Hop. O, to nasz tymczasowy magazynek na kompost zostawimy. Tym pojedziemy ile się da. W takim razie. Hop. Okej. Zacznijmy może od tu.
Pyk. No i jedziemy z koksem. No, ciekawe jeszcze, jak to bym z Gnojowicą przyjechał, to co się wydarzy. Dobra. No i zostały nam tutaj te skrajne odcinki tego pola. Dobra, chyba sypie. Jedziemy z takim widoczkiem. Widzę, że ciągnik moglibyśmy już do umycia wziąć w sumie. Dobra. O, taka zawrotka. I my przejedziemy przez te nasze tutaj pole. Tutaj jakby tak drogę zrobić, wyciąć tego krzaczora. O, czy ja tędy przejadę? Nie. I tu jeszcze jest słupek. Jakby te krzaczory tutaj wyciąć, to by był faktycznie wjazd taki krótki. Bo tędy przejadę przez moją łąkę. Ok, parkujemy. No dobra, stoi przyczepa. Jedźmy w takim razie zatankować trochę gnojowicy, bo tego mamy dużo. Zobaczmy tylko, w którym miejscu mamy nasz aplikator. Na czarnej beczce mamy aplikator, dobrze. A ta beczka w ogóle to ma tam z tyłu zaczep? Ma zaczep. Ok, ma zaczep. No to zrobimy tak. To zrobimy tak w takim razie. Że podłączymy tą czarną beczułkę. Ok. Trzeba by ją napełnić, tylko teraz trzeba dobrze podjechać pod ten dzyngiel. Bo on tu pamiętam, że bardzo był wrażliwy na to napełnianie. Czy to już będzie? Będzie.
Mam 60 tysięcy litrów. 66, a ta beczka zobaczymy, ile ona pomieści. No, trochę tutaj się to wlewa. Ciekawe, czy gnojówka jest, że tak powiem, we wsi u sąsiadów, w ich szambolotach, szamboskładach, szambikach małych. Aha, czyli nam się tutaj zmieściło 11 tysięcy litrów i na tym chyba koniec. Wysyp to jest od razu, napełnij to nie ma, dobra. Trochę chyba, o dobra, może możemy tamtędy podjechać, myślę. Tak, takim oto tutaj skrótem, Asterixie, skrótem. Dobra. Wygenerujmy napisy na polu. Ok, spróbujmy od tego zewnętrznego. Czy ja mam nadal włączone te czujniki? Włącz UTT, to będzie ten. Wyłącz czujnik upraw, czyli ciągle mam włączone te czujniki. Ok. To się cieszyć. Spróbujmy w takim razie. Rozłóż. Co to trzeba wcześniej zrobić, żeby to zadziałało? Automatyczne dawkowanie. Aha, bo to trzeba się przepiąć na jeszcze ten. O. I teraz to powinno zadziałać? Tak właśnie. I rozlewamy. Fajnie to tak cichutko rozlewa. Ale już tam, gdzie się pokrywa, zobaczcie z tym. Robi się zielono, nie? Tam, gdzie się pokrywa z obornikiem. Fajnie. Dobra. Okej. No to lejemy. Tak, no jóweczka to się jednak przyjemnie rozlewa. Sympatycznie. Wróćmy na... Troszkę się tutaj zakatapućkałem. Wróćmy na linię. Dobra.
No i żeśmy zrobili tylko z tą jedną beczką, tak naprawdę to duże. To duże kółko. No to trochę tej gnojówki na to pole zejdzie. No ale gdzieś na jakieś pola to trzeba było rozdysponować, a to pole ma duży potencjał, więc warto w nie chyba zainwestować, jak się okazuje. Dobra. Już dużo nie zostało, ale spróbujmy jeszcze podjechać. Jeden przejazd. Tą gnojówkę to super widać, naprawdę. Bardzo fajnie, że to takie ciemne jest. I to jest super widoczne. No i się skończyło. Było, ale się skończyło. Wróćmy w takim razie po uzupełnienie, bo tam powinniśmy mieć na chyba jeszcze 5 przejazdów przynajmniej. Więc wydaje się, że jest szansa, że to pole się wykona. Tutaj to ja chyba muszę taką drogę narysować. Poczekajcie. Czy ja mogę tutaj zrobić rysunek? Budowa. Malowanie jak najbardziej. Wzięlibyśmy, co to jest? Beton. Nie, beton może nie. Błoto może nie. Dużo różnej trawy, ale wzięlibyśmy żwirek. Wzięlibyśmy ten żwirek okrągły. No dobra, jakkolwiek. I byśmy sobie tutaj wytyczyli dróżkę. Ok. Tak, myślę, że nie jest źle. Tu byśmy jeszcze mogli zrobić taki patent. O, i czy nam się to uda jakoś wykosić magicznie? O, tak. Dobra, już zapomniałem jak się to kosi, ale tu byśmy wykosili. I tu też byśmy wykosili. Ok, i tu będzie widać ładny wjazd. Ok. Tak myślę, że to będzie niezłe. Po prostu mogę się mylić, ale taka tutaj drobna modyfikacja. W zasadzie wszystkie tutaj te ścieżki mógłbym żwirem wysypać, jakbym się bardziej dorobił. Bogatszy rolnik też powinien mieć jakieś takie podwórko, no powiedziałbym fajniejsze, nie? Tak, i tak fajnie podjechałem, że nie załapałem. Cofnijmy w takim razie.
Aha, takie coś muszę zrobić. Rozpocznij. Czekajcie sekundeczkę. No, tak mi się, moi kochani, z wami fajnie gra, że zapomniałem, że czas płynie, więc na tą chwilkę ten odcinek wypadałoby zakończyć. Słuchajcie, ja spróbuję to pole sobie teraz dokończyć poza nagrywaniem, a widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, dużo zdrówka dla was. Cześć!